kulturoznawstwo jest nauką czy refleksją naprawdę młodą i ma wady oczywiście młodości, ale ma też szereg zalet młodości, bo zadaniem czy rolą kulturoznawstwa jest odpowiadać na te pytania, na które przez co najmniej 100 ostatnich lat nie odpowiedziały pozytywnie albo odpowiedziały na wiele różnych sposobów, w różnych koncepcjach starsze dyscypliny, prawda? Więc niewątpliwie kulturoznawstwo jest próbą odpowiedzi, poszukiwania w obszarze epistemologii, prawda, również metodologii, więc często również zapuszcza się w te obszary, które eksplorowane są przez poststrukturalistyczne czy postmodernistyczne, często wyklinane przez środowiska naukowe, jednak poszukiwania czy teorie i koncepcje. Ale nie o tym. Proszę Państwa, niewątpliwie kulturoznawstwo jest odpowiedzią na kryzys wszystkich nauk o kulturze, w tym również socjologii, prawda? Antropologii kulturowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy dynamika przemian rzeczywistości była tak wielka, rzeczywiście, że nie nadążaliśmy systematyzacją. Gdy w 1979 roku rozpoczynałem studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim, to bardzo szybko z kolegami, koleżankami zorientowaliśmy się, że w Polsce są dwa zupełnie różne kulturoznawstwa. Profesora Pietraszki we Wrocławiu i profesora Kmity w Poznaniu. Bardzo szybko zorientowaliśmy się na studiach, że właściwie te kulturoznawstwa łączy tylko nazwa. Wszystko je różni, wszystko je dzieli. Późniejsze lata, dekady przynosiły kolejne różne koncepcje, teorie kulturoznawcze, metody, metodologie, koncepcje przedmiotu badań, więc później było już tylko tej rozmaitości więcej. Pojawiały się także, formułowane były z upływem dekad koncepcje samego kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej, ale także różne koncepcje. I można byłoby... Także dla mnie kulturoznawstwo od samego początku właśnie charakteryzuje taka wielość. Jednocześnie ta wielość języków, myślę, że może być też oceniana pozytywnie. Oznacza ona, może oznaczać właśnie, tutaj właśnie jak mówimy o rzeczywistości, to nieuchronnie przeplata się mówienie o możliwościach, o powinnościach. Ta otwartość, wielość kulturoznawstw może oznaczać i często oznacza pewną otwartość, przydatność kulturoznawczych podejść do badania na przykład zjawisk wieloaspektowych. Każdy z nas odbył jakąś wędrówkę ku tej dziedzinie, której popularność, patrząc przynajmniej na polski grunt, bierze się z tego, czym pan profesor Nobis zakończył swoją opowieść. Właśnie i zresztą pani profesor także o tym wspomniała, z tego, że ono jawi się jako taka synteza humanistyki i jest atrakcyjna z powodu tego syntetyzującego charakteru, z tej obietnicy syntezy, którą nie zaspokaja. To, że nie zaspokaja, widać wyraźnie po wracających wciąż tych dyskusjach w środowisku. No bo jeśli mamy papier, wystawiamy dyplomy, prowadzone są studia i zdobywane są tytuły, to oczekujemy, że ta dyscyplina będzie miała własne narzędzia badawcze wyodrębnione od innych, a tego nie ma. Nie ma. Moja droga do kulturoznawstwa wiodła przez religioznawstwo, gdzieś tam w przeszłości polonistykę, i religioznawstwo miało podobny problem. Nie mogło zdefiniować samej religii, plus wielość różnych ujęć, socjologia religii, psychologia religii, geografia, historia, politologia. Właściwie jakimś kompromisem było stwierdzenie, że religia jest tylko obszarem badań. I patrząc z boku na dyskusję nad kulturoznawstwem, wydaje mi się, że można w podobny sposób potraktować właśnie obszar refleksji naukowej nad kulturą. Wydaje mi się, że taka świadomość, którą właściwie też
tego braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do różnych definicji samej kultury, jak i tego, czym jest dyscyplina, ona nie jest do końca czymś negatywnym, jakimś przekleństwem. Ona nas boli, ona nas niepokoi, ale jak Kołakowski powiedział, można badać jakieś zjawisko, nie do końca precyzyjnie definiując przedmiot swoich badań, nie? Bo czasami te badania dopiero mogą to pokazać, chociaż on mówił o bardziej szczegółowych sprawach niż kultura. Kulturoznawstwo dla mnie, kiedy się zaczęło formować, było takim zjawiskiem w moim jakimś przekonaniu zbytecznym. Ponieważ kulturą zajmujemy się wieloaspektowo od dawna i mamy bardzo bogatą tradycję badań nad kulturą i tutaj nagle kształtuje się nowa dyscyplina, kulturoznawstwo. I co dla mnie było bardzo dziwne, to jest to, że najpierw w zasadzie tę dyscyplinę gdyby poprzedziły pewne akty instytucjonalne. My się teraz zastanawiamy, czy to jest nauka, czy to nie jest nauka, odrębna dyscyplina, czy nie, ale ileś tam lat temu wcześniej powstało Polskie Towarzystwo Kulturoznawstwa, czyli instytucja jak gdyby uprzedziła precyzyjne rozumienie nauki, który powiada, że jest to coś wieloznacznego, nieokreślonego. Zaznaczam, Pierre Bourdieu był najpierw filozofem i myślał filozoficznie i każdy filozof to się pyta, jak to jest nauka, to musi być przedmiot i musi być metoda. No i teraz moje pytanie, co jest przedmiotem kulturoznawstwa? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, jakie metody są specyficzne dla kulturoznawstwa? Rozmawiając z kolegami z tej dziedziny, powiadają takie same jak socjologia, takie same jak etnografia. Może na niektóre metody zwracają większą uwagę. W związku z tym jestem skłonny tu jak gdyby stać po stronie Pierre'a Bourdieu, że jest to nauka jeszcze, że tak powiem, niedopracowana, co wcale nie znaczy, że powinniśmy ją, jak gdyby powinniśmy przejść obok niej. Właśnie powinien być ten wysiłek skoncentrowany nad jej precyzacją. Moje takie pytanie w końcu, czym, jeżeli ma być to dyscyplina, to kulturoznawstwo, to czym się ono tak ma zajmować? Czy ma wciąż podejmować jak gdyby nową tematykę, to jest oczywiste, że tak, ale jak gdyby nowy przedmiot ma wciąż się jawić, czy też jest to coś bardziej stałego? Moje pytania są takie. Czy kulturoznawca ma się zajmować takimi artefaktami kulturowymi, zjawiskami kulturowymi, wzajemnymi relacjami, jakimiś funkcjami, które pełnią one w życiu takim społecznym, w życiu jednostkim, czy też ewentualnie sięgać trochę głębiej, tak jak socjolog kultury sięga trochę głębiej. Być może tak trudno nam odpowiedzieć na pytanie, czym jest kulturoznawstwo i czym ta kultura właściwie jest, że jesteśmy tak mocno w kulturze zanurzeni. Tak jak człowiek dla człowieka zawsze jest zagadką, tak samo zagadką będzie kultura. Mówiąc tak bardzo nieładnie, produkt działalności człowieka, ale jednocześnie ogromna siła, która tego człowieka w jakiś sposób kształtuje, formułuje. W podejściu do kulturologii zauważa się dwie takie możliwości, bądź dwie grupy badaczy. Jedni prezentują stanowisko izolacjonistyczne, czyli mówią, że kulturoznawstwo to jest coś całkowicie odrębne, trzeba jasno sprecyzować przedmiot badań, jasno wyodrębnić dziedziny, metodologię itd. Większa grupa, do której ja siebie śmiem zaliczyć i z tego, co słyszałam, to moi przedmówcy również chyba by się do niej zaliczyli, to taka grupa, która stoi na stanowisku integrowania, że kulturoznawstwo to jest taka rodząca się dziedzina nauki, która integruje nauki socjologiczne i nauki humanistyczne.
Dlaczego to podejście uznałabym za bardziej trafne? Ponieważ kulturoznawstwo, a zatem i kultura, albo kultura, a zatem i kulturoznawstwo dotyczą przecież człowieka, a człowiek nie może się ograniczyć bądź do życia społecznego, bądź do obszaru humanistyki. Człowiek jest całością. Człowiek jest istotą poszukującą, więc niewątpliwie będzie pragnął eksplorować i wyrażać siebie w wielu dziedzinach. W naukach o kulturze przedmiotem badań jest to, co ma dla człowieka znaczenie, a więc zahaczalibyśmy tutaj o obszar wartości, które empirycznie nie istnieją, my ich nie widzimy, ale stanowią punkty orientacyjne i nadają naszej rzeczywistości jakiś spójny, uporządkowany sens. Bez wartości nie bylibyśmy w stanie w rzeczywistości się poruszać. Być kulturoznawcą to znaczy rozmawiać, tłumaczyć swój język na inne języki, starać się zrozumieć inne języki i dążyć do porozumienia, dążyć do zbudowania wspólnej płaszczyzny, do mediacji.